Nie, może wielki podróżnik, nie. Ale ma wielką przyjemność. Dzisiaj jak go usłyszałam, to wierzcie mi, że głos, jak się tam znalazł już, jak ryba we wodzie, on jest jak wyjeżdża. Na Węgrzech masz ci los. Właśnie mi w tej chwili pan zadał pytanie, wzięliśmy globus, gdzie mój syn może być. Pierwszy wyjazd z Krzysiem, taki, który wszedł mi bardzo, to już właśnie już miałam 72 lata. Jak Krzysiu mi zaproponował, mamo, może byś gdzieś chciała jechać. Gdzie ja mam jechać w ogóle? No to napięcie, żeby wszystko pokonać i popakować, zostawić dom jako tako na tydzień i wszystkie sprawy, żeby nie zalegały, to jest napięcie. No, ale tam momentalnie luz. I jak na urlopie, no to wiadomo, nie idzie się do pracy, no a tutaj tyle dobrych wrażeń. Przede wszystkim największe dla matki to jest to, że się jest z dzieckiem. Monika, Jest to prezent przede wszystkim. W pierwszych dniach, jak puścił gdzieś tam to w internecie, to mnie w sklepie i w ogóle zaczepiały i mówiły, nie, to pani, to naprawdę poznałam panią, to pani. Ale jednak wciąga. No to jak w tej chwili, jak już wspominam, to mnie tam, mimo że mówiłam nie, ale już bym tych miejsc wspaniałych. Trying to recognize myself again. Codziennie słonko rano nas witało, nie było dnia chmurnego. Nie ma zanieczyszczenia, no bo to wyspa na morzu. Także wraca człowiek zupełnie inaczej, taki przeinhalowany. Jeżeli ja dobrze się tam odżywiam, jeżeli tam słońca jest, jeżeli taka miła atmosfera i młodzieżowa, a ja starucha, tu sami młodzi ciągle się śmiejący, to było coś niepowtarzalnego. Sometimes I feel like I forgot how long. Po prostu rybka stara w wodzie. Whatever happens, I'm going in. There's a brightness in yourself. Zauważyłam, że Krzysiek zwraca zupełnie na co innego uwagę. Krzysiek wyłapuje ludzi. Ludzkie usposobienia, bardzo ma duży kontakt z tymi ludźmi, bardzo serdeczny. Tu ludzie mieszkają, nawet bardzo ładna pogoda. na takiej wysokości. Uroczysko na pięknej górze, piękne, bardzo wysoko położone, na dole się patrzyło, to tam miasto się widziało. No, kobieta wykształcona, bo jak mówię, Krzysiu powiedział, że ona, zresztą mówiła, że ma doktorat, ale w jakim kierunku, jakiejś rodziny coś. Preferuje te właśnie porody naturalne, żywienie naturalne w przyrodzie i taka właśnie bez tych hamulców, które ma świat cywilizacyjny. Miała 3 chłopaków, do szkoły nie chodziły, tylko matka je wychowała, ale tylko przyszliśmy, te dzieci nie były dzikie, podawały nam rękę, potrafimy wszystko przekazać. I to, żeby te mamy siedziały przy tych dzieciach i żeby było trochę tych dzieci, to nie ma rzeczy cenniejszej na świecie. I tam były różne takie rzeczy, które by u nas matka nie przeżyła, bo tych torb przeszkód, tutaj jakiś kamień, tu jakieś, no chyba nawet mogło być szkło czy żelazo gdzieś rzucone. Tam było trochę nieładu i te dzieci goniły samopas, zwłaszcza to ten 2-3-latek. To zadziwialiśmy z gołą pupą.
po prostu człowieka, który się zajmuje niepełnosprawnymi. Ci niepełnosprawni sobie tam grali w siatkówkę. No i Krzysiek nas tam zaprosił. I ja też brałam udział, i Krzysiek też, no i ci niepełnosprawni, którzy klaskali, radowali się, no bo to zupełnie, ja to troszeczkę znam, ale zdziwiłam się, że dla niego jest atrakcja właśnie z takimi. A później pod wieczór byliśmy znowu na powietrzu, grali w siatkówkę, w kosza nad morzem. Myśmy sobie z Deborą spacerowali, on grał w kosza i znowu wyłapuje takich ludzi. Gdy biuro turystyczne człowieka wiezie, to nigdy by tego nie było, co ktoś prywatnie ze serca poświęcił dzień. No jak się idzie do domów prywatnych, no to się bardzo dużo widzi, rozmawia. No i zawsze tej serdeczności nie brakuje. Sebastiano nas zaprowadził do takiego uroczyska, kaniony, przepiękne, głębokie. Wyjazd też bardzo tak, serpentyny były. 5 dni nie było jednego dnia przepuszczonego, tak żebyśmy nic nie widzieli, nie oglądali, nie przeżywali. Druga to była Etna, to była też atrakcja, no bo to był wulkan i to tam jest filmowane. Wiesz, no, widoki i ten zapach tych spalenizny z tego wulkanu. Debora nam przygotowała właśnie taki piknik, rozłożone po prostu kodzi, te takie bagietki, chleb taki. Był bardzo smaczny, do tego marchewkę chrupaliśmy i takie warzywa po prostu. I to potrafiło nam dać siłę, że już maszerowaliśmy po górach. Jestem tutaj właśnie na tej Etnie i w tej chwili podziwiam zachód słońca. Jest przepiękny. Jest po prostu tu tyle kolorów, barw. Nie wiem, czy zdążę to jakoś słowami wam opowiedzieć, bo to po prostu trzeba widzieć, przeżyć. Bardzo piękna restauracja, taka literacko, co to można było powiedzieć. Tam było pianino, tam byliśmy na tym zapleczu, pięknie zrobiona kuchnia, zaplecze, taki no, styl włoski. Szefowa kuchni serwowała dania wegetariańskie jakieś, włoską kuchnię, a myśmy później prezentowali naszą kuchnię. No to dzieci powinny rodzicom, jeżeli są na tyle dobre i dobrze wychowane, czy ja już sama już nie wiem, w każdym razie, jeżeli zaproponują rodzicom taką formę odpoczynku, to jest bardzo piękna forma odpoczynku, bo myśmy naprawdę w tym państwie polskim, przy tym ustroju poprzednim, to granic nie znali. No, do granicy i z powrotem, nie wolno nam było tak. Jak mamo? Smakuje? Dobrze, że nie słyszysz wszystkiego, bo nie wytrzymałabyś żartu chłopaków.